Masz idealne wyniki cholesterolu, a mimo to lekarz mówił, że ryzyko chorób serca u kobiet po menopauzie wciąż rośnie? Jednym z winowajców może być kwas moczowy. To związek, o którym rzadko się mówi, a który odgrywa ogromną rolę w metabolizmie po menopauzie. W tym okresie w organizmie kobiety zachodzą istotne zmiany hormonalne. Spadek poziomu estrogenów wpływa nie tylko na samopoczucie, ale też na metabolizm. Estrogeny pomagają w usuwaniu kwasu moczowego z organizmu, ale gdy ich brakuje, jego stężenie we krwi zaczyna rosnąć. Badania pokazują, że podwyższony poziom kwasu moczowego jest ściśle związany ze stresem oksydacyjnym, insulinoopornością oraz zaburzeniami gospodarki lipidowej, czyli wysokim cholesterolem i trójglicerydami. Po menopauzie wzrasta również ryzyko nadwagi, nadciśnienia i zaburzeń metabolicznych, a wszystkie te czynniki dodatkowo nasilają działanie kwasu moczowego jako związku prozapalnego. Dobra wiadomość jest taka, że dieta może skutecznie pomóc obniżyć jego poziom. W tym odcinku pokażę Ci 7 produktów lub związków, które wspierają metabolizm kwasu moczowego. W oparciu oczywiście o badania naukowe. Dlaczego należy unikać wysokiego poziomu kwasu moczowego? Naturalnie kwas moczowy pełni rolę przeciwutleniacza, czyli działa korzystnie dla zdrowia. Pomaga neutralizować wolne rodniki i chronić komórki przed stresem oksydacyjnym, ale tylko wtedy, gdy jego poziom jest w normie. Jeśli kwasu moczowego jest zbyt dużo, zaczyna się on krystalizować. Tworzy kryształy, które odkładają się w stawach. To prowadzi do silnego stanu zapalnego. Tak powstaje dna moczanowa, nazywana dawniej chorobą królów, bo często dotykała osób, które jadły dużo mięsa i piły alkohol, czyli prowadziły typowo królewską dietę. Kiedyś można było się spotkać również z nazwą podagra czy artretyzm, chociaż to ostatnie dotyczy ogólnie zapalenia stawów, a nie jednostki chorobowej. Objawy dny moczanowej to nagły, bardzo silny ból jednego ze stawów, najczęściej dużego palca u stopy. Staw staje się spuchnięty, zaczerwieniony i gorący. Napad może trwać nawet kilka dni, a jeśli nie zmienimy stylu życia i diety, z czasem dolegliwości mogą nawracać i obejmować kolejne stawy, kolanowe, skokowe, łokciowe, a w bardziej zaawansowanych przypadkach nawet drobne stawy dłoni. Warto jednak pamiętać, że nawet jeśli ktoś nie ma objawów dny moczanowej, podwyższony poziom kwasu moczowego może niekorzystnie wpływać na układ krążenia, czyli sprzyjać uszkodzeniom naczyń krwionośnych, wzrostowi ciśnienia tętniczego i zwiększać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Na szczęście na poziom kwasu moczowego możemy wpływać dietą. W dużych badaniach populacyjnych zauważono, że osoby stosujące diety roślinne oparte na warzywach, owocach, orzechach, roślinach strączkowych i pełnych ziarnach mają niższe ryzyko podwyższonego kwasu moczowego. Dla kobiet po menopauzie, u których często obserwuje się gorsze wydalenie kwasu moczowego, zwiększenie udziału roślinnych źródeł energii może przynieść szczególnie korzystne efekty. To nie znaczy, że trzeba całkowicie rezygnować z produktów zwierzęcych. Ważniejsze są proporcje. Najlepiej, by większość posiłków opierała się na produktach roślinnych, a mięso, zwłaszcza przetworzone i podroby, stanowiło jedynie dodatek, a nie podstawę diety. Warto również unikać słodzonych napojów oraz alkoholu. Szczególnie piwo sprzyja wzrostowi poziomu kwasu moczowego. Wiele analiz wykazało, że spożycie fruktozy, czyli cukru naturalnie występującego w owocach, ale w dużych ilościach dodawanego do napojów i słodyczy w postaci np. syropu glukozowo-fruktozowego, wiąże się z wyższym poziomem kwasu moczowego i większym ryzykiem dny moczanowej. Nawet niewielkie, ale regularne spożycie słodzonych napojów może podnieść jego stężenie we krwi. Dlatego pierwsza, prosta zmiana, którą warto wprowadzić, to zamiana napojów słodzonych na wodę. Taki model żywienia przypomina dietę śródziemnomorską, bogatą w antyoksydanty i błonnik, które pomagają redukować stres oksydacyjny i wspierają zdrowie naczyń krwionośnych. Jeśli interesuje Cię dieta śródziemnomorska, kliknij w prawy górny róg i obejrzyj mój film o tej diecie dla długowieczności. Przy okazji odpowiedniej diety warto też wspomnieć o odpowiedniej masie ciała. Jeśli masz nadwagę lub otyłość, pamiętaj, że zarówno duża utrata masy ciała, jak i umiarkowana redukcja
obniża stężenie kwasu moczowego. Dlatego warto dążyć do prawidłowej wagi. Poziom kwasu moczowego można skutecznie obniżać nie tylko przez zmianę proporcji w diecie, ale też dzięki składnikom, które wpływają na jego metabolizm i wydalanie. Pierwszym, o którym powiem, jest kwas foliowy. Wykazuje on wielokierunkowe działanie w regulacji metabolizmu kwasu moczowego. Oprócz obniżania poziomu homocysteiny, która może hamować wydalanie kwasu moczowego, może także wspierać funkcje transporterów nerkowych odpowiedzialnych za jego wydalanie. Dodatkowo sprzyja korzystnym zmianom w mikrobiocie jelitowej, co również może pomagać organizmowi lepiej usuwać nadmiar kwasu moczowego. Choć skuteczność kwasu foliowego nie dorównuje lekom, to wysoki profil bezpieczeństwa, zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością nerek, czyni go wartościowym wsparciem w obniżaniu poziomu kwasu moczowego. Co więcej, dzięki właściwościom przeciwzapalnym, przeciwutleniającym i wzmacniającym naczynia krwionośne, suplementacja kwasem foliowym może dodatkowo zmniejszać ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych związanych z podwyższonym stężeniem kwasu moczowego. Ale w praktyce nie oznacza to, że kobiety po menopauzie od razu powinny sięgać po suplementy. Najlepiej zacząć od diety, czyli zwiększyć ilość produktów bogatych w naturalne foliany. I są to przede wszystkim zielone warzywa, takie jak szpinak, pietruszka, brokuły, jarmuż, brukselka, również rośliny strączkowe, takie jak ciecierzyca czy fasola, oraz cytrusy, np. pomarańcza czy mandarynka. Pamiętajmy, że foliany są wrażliwe na światło i temperaturę, dlatego najlepiej spożywać je w formie surowej, kiedy to oczywiście możliwe. Mam tu na myśli brukselkę i rośliny strączkowe, które przed podaniem należy ugotować. Jeśli jednak ktoś ma zwiększone zapotrzebowanie na kwas foliowy, na przykład przy gorszym wchłanianiu albo przez bardzo ubogą dietę, to wtedy można rozważyć suplementację, ale najlepiej dopiero po konsultacji z lekarzem. Probiotyki. Coraz więcej badań wskazuje, że mikrobiota jelitowa odgrywa istotną rolę w gospodarce kwasu moczowego. W przeglądach badań klinicznych zaobserwowano, że regularne spożycie probiotyków może zmniejszać produkcję kwasu moczowego, zwiększać jego wydalanie oraz zmniejszać częstość napadów dny moczanowej. Co ciekawe, niektóre probiotyki wzmacniają barierę jelitową poprzez produkcję krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, co łagodzi uszkodzenia zapalne w nerkach wywołanych przez nadmierny poziom kwasu moczowego. Probiotyki znajdziemy w fermentowanych produktach mlecznych, takich jak jogurt naturalny, kefir czy maślanka, a także w warzywach kiszonych, jak ogórki czy kapusta. Dodatkowo prebiotyki, np. inulina, sprzyjają korzystnym zmianom w mikrobiocie jelitowej i hamują stan zapalny oraz wspomagają usuwanie kwasu moczowego drogą jelitową. Witamina C. Witaminy o działaniu przeciwutleniającym również odgrywają tu rolę. Badania pokazują, że osoby spożywające powyżej 110 mg witaminy C dziennie mają niższe ryzyko wystąpienia dyny moczanowej. I taką ilość witaminy C przyjmuje się zazwyczaj stosując dietę bogatą w warzywa i owoce. Dobrym źródłem witaminy C są m.in. papryka, natka pietruszki, brokuły, brukselka, czarna porzeczka, kiwi, truskawki oraz owoce cytrusowe. A kiedy już dna moczanowa występuje, to suplementacja witaminą C w dawce około 250 do 500 mg dziennie może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka ataków dny moczanowej. To nie jest jednak magiczne lekarstwo, ale dla osób z nieznacznie podwyższonym kwasem moczowym może być wsparciem, oczywiście po konsultacji z lekarzem. A jaki jest mechanizm działania witaminy C? Otóż zwiększa ona wydalanie kwasu moczowego przez nerki, czyli w organizmie zostaje go mniej, oraz działa przeciwutleniająco, co zmniejsza stres oksydacyjny i produkcja kwasu moczowego ulega zmniejszeniu. Kurkumina. Związek aktywny obecny w kurkumie ma silne właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Badania kliniczne wskazują, że kurkumina może hamować produkcję kwasu moczowego i zwiększać jego wydalanie przez nerki, a dodatkowo poprawia profil lipidowy, czyli obniża poziom tzw. złego cholesterolu LDL. To sprawia, że kurkumina może być szczególnie korzystna dla kobiet po menopauzie, u których częściej występują zaburzenia cholesterolu i stany zapalne. Biodostępność kurkuminy jest zwiększona przy jednoczesnym spożyciu pieprzu zawierającego piperynę, która ułatwia jej wchłanianie w przewodzie pokarmowym.
Wystarczy więc dodać odrobinę pieprzu do potraw z kurkumą, by w pełni wykorzystać jej prozdrowotne właściwości. Warto jednak pamiętać, że zarówno kurkuma, jak i pieprz w nadmiarze mogą podrażniać przewód pokarmowy. Tutaj również kluczowy jest umiar. Kolejnym produktem są migdały. To doskonałe źródło polifenoli, które pomagają chronić komórki przed stresem oksydacyjnym i łagodzić stany zapalne, które nasilają się wraz z wiekiem i spadkiem poziomu estrogenów. Badania pokazują, że regularne spożycie migdałów może zmniejszać stres oksydacyjny. Związki polifenolowe obecne w migdałach wspierają również zdrowie naczyń krwionośnych, łagodząc ich uszkodzenia. Choć migdały pozostają stosunkowo słabo przebadanym obszarem w kontekście dny moczanowej, badania na zwierzętach sugerują, że regularne, umiarkowane spożycie migdałów może wspierać utrzymanie prawidłowego poziomu kwasu moczowego oraz korzystnie wpływać na funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego. W codziennej diecie kobiet po menopauzie warto więc sięgać po migdały jako zdrową przekąskę wspierającą serce i naczynia krwionośne. Wiśnie to owoce, które zawierają polifenole, w tym antocyjany, które mają silne działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne. Z tego względu coraz częściej są przedmiotem badań dotyczących ich wpływu na przemianę kwasu moczowego. Systematyczny przegląd badań wykazał, że regularne spożywanie wiśni lub produktów wiśniowych, takich jak sok czy ekstrakty, wiązało się z rzadszymi i łagodniejszymi atakami dny moczanowej. A w kilku badaniach obserwowano również obniżenie poziomu kwasu moczowego. Warto zwrócić uwagę na jedną z odmian wiśni, a mianowicie na cierpką wiśnię, na przykład odmiana Montmorency, która zawiera wyjątkowo dużo antocyjanów. W jednym z badań osoby pijące 1 szklankę soku z cierpkiej wiśni dziennie przez 4 tygodnie miały niższe stężenie kwasu moczowego nawet o 20%. Wyniki te są obiecujące, ale należy pamiętać, że nie wszystkie badania potwierdziły taki efekt, a większość z nich prowadzono na niewielkich grupach uczestników. Dlatego wiśnie mogą być wartościowym elementem diety wspierającej zdrowie serca i naczyń krwionośnych, ale nie powinny być traktowane jako samodzielny sposób obniżania poziomu kwasu moczowego. Kakao to źródło cennych związków o działaniu prozdrowotnym. Jednym z nich jest teobromina, która ma zdolność do hamowania powstawania kryształów kwasu moczowego oraz do rozpuszczania już istniejących kryształów, które jak wiemy są powodem bólu i obrzęku w stawach w przebiegu dny moczanowej. W badaniu z udziałem 20 zdrowych osób zaobserwowano, że spożycie ciemnej czekolady lub kakao w proszku przez tydzień znacząco zmniejszało ryzyko tworzenia się kryształów kwasu moczowego w porównaniu z czekoladą mleczną. To właśnie zasługa teobrominy z kakao. Z kolei w 12-tygodniowym badaniu z udziałem osób w wieku 45 do 85 lat wykazano, że regularne spożywanie kakao w ilości pół łyżeczki dziennie obniżało poziom kwasu moczowego, a jednocześnie poprawiało funkcjonowanie naczyń krwionośnych. Oznacza to, że kakao może nie tylko wspierać przemianę kwasu moczowego, ale również działać korzystnie na serce i układ krążenia. Zatem dla kobiet po menopauzie umiarkowane spożycie gorzkiej czekolady o wysokiej zawartości kakao, czyli powyżej 70%, może stanowić smaczny, a przy tym korzystny dla zdrowia element diety. A jak to wszystko przełożyć na codzienność? Oto prosty, oparty na badaniach plan, który pomoże utrzymać poziom kwasu moczowego w ryzach. Regularnie badaj poziom kwasu moczowego. Warto oznaczać go raz na rok lub 2, zwłaszcza jeśli masz nadciśnienie, nadwagę lub cukrzycę. Obniżenie stężenia kwasu moczowego poniżej 6 mg na decylitr znacząco zmniejsza ryzyko napadów dny moczanowej, a także obniża śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych. Natomiast każdy wzrost poziomu kwasu moczowego o 1 mg na decylitr wiąże się nawet z 12% wyższym ryzykiem zgonu z przyczyn kardiologicznych. Dlatego jego kontrola to realna inwestycja w długowieczność. Postaw na dietę z przewagą roślin. Warzywa powinny pojawiać się w każdym posiłku, a rośliny strączkowe warto spożywać 2 do 3 razy w tygodniu zamiast czerwonego mięsa. Dieta oparta na roślinach sprzyja utrzymaniu prawidłowego poziomu kwasu moczowego i obniża stan zapalny w organizmie. Ogranicz słodycze i napoje słodzone,
oraz unikaj alkoholu. Zamiast słodzonych napojów wybieraj wodę lub herbatę bez cukru. Już taka drobna zmiana może po kilku tygodniach wpłynąć korzystnie na poziom kwasu moczowego i energię w ciągu dnia. Włącz fermentowane produkty mleczne i kiszonki do swojej diety. Codzienna porcja kefiru lub jogurtu naturalnego wspiera mikrobiotę jelitową, która ma wpływ na metabolizm kwasu moczowego i poziom zapalenia w organizmie. Rozważ suplementację witaminą C. Dawka około 500 mg dziennie może wspomóc wydalanie kwasu moczowego przez nerki, ale decyzję o suplementacji zawsze skonsultuj z lekarzem, szczególnie jeśli masz inne choroby lub przyjmujesz leki na stałe. Sięgaj po wiśnie, kakao i migdały. To produkty o wysokiej zawartości przeciwutleniaczy. Spożywanie soku z cierpkiej wiśni, kakao lub garść migdałów może wspierać prawidłowy poziom kwasu moczowego i zmniejszać stres oksydacyjny. Ruch i bezpieczna redukcja masy ciała. Aktywność fizyczna dopasowana do możliwości stawów oraz stopniowa utrata kilku kilogramów mogą obniżyć poziom kwasu moczowego i zmniejszyć częstość dolegliwości bólowych. Na koniec warto zapamiętać, że dieta i styl życia to wsparcie profilaktyczne, a nie zamiennik leczenia, jeśli jest ono potrzebne. Ale wprowadzenie zdrowych nawyków jest potrzebne, aby problem nie wracał i by organizm mógł dłużej funkcjonować prawidłowo. Jeśli zainteresował Cię ten film i cenisz sobie informacje o zdrowiu i diecie oparte na badaniach naukowych, zapraszam Cię do subskrybowania kanału Dr Kalcium. Obejrzyj też moje poprzednie filmy. Jeśli klikniesz w tę miniaturę, poznasz 7 grup produktów, których lepiej unikać po menopauzie, a klikając w tę miniaturę, dowiesz się, jakie zioła pomogą Ci szybciej zasnąć. Dziękuję, że zostałaś do końca i do zobaczenia w kolejnym odcinku.